Szanowni Państwo, kontynuujemy tematykę budowlaną, którą zaczęliśmy przed chwilą i zadajmy sobie pytanie, czy konstrukcje budowlane potrafią mówić? A jeżeli potrafią, to czy jesteśmy zdolni je usłyszeć i zrozumieć to, co chcą nam powiedzieć? 2 miesiące temu czytałem fascynującą historię o włoskim regionie Marche w środkowych Włoszech. Region ten został nawiedzony przez ogromną powódź, która spowodowała znaczące straty, zarówno w ludziach, jak i w mieniu. 11 osób nie żyje, 2 osoby zaginione, zalane miasteczka, zalane domy, powalone mosty i drzewa. Obraz apokalipsy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że gwałtowna fala powodziowa wywołuje tak znaczące straty, gdyby nie fakt, że stojący obok starożytny most, liczący 2000 lat, ostał się bez szwanku. Co nam chciał powiedzieć? Że ma się świetnie? Wiemy, że nowoczesne mosty nie powiedzą już nic, bo wszystkie się zawaliły. W mojej pracy doktorskiej zajmuję się bardziej powszechnym obciążeniem niż takie obciążenie wyjątkowe, jakim jest powódź. Bowiem jest to obciążenie wiatrem. Spotykamy się z nim każdego dnia. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że kiedy wiatr wieje na budynek, pojawiają się poziome siły oddziaływujące na konstrukcję. Jako projektanci musimy bezpiecznie przenieść tego rodzaju oddziaływania na fundament. W tym celu projektujemy elementy usztywniające. Na przykład w budownictwie mieszkaniowym, gdzie budynki są murowane, taką rolę pełnią murowane ściany usztywniające. Ich zadaniem jest bezpieczne przeniesienie choćby obciążenia wiatrem na fundament budynku. I choć rola tych elementów jest niezwykle ważna, ograniczają poziomy przemieszczenia konstrukcji, zapewniają nam sztywność całego obiektu, wciąż nie wiemy, jak liczyć te konstrukcje. Wciąż nie wiemy, jakie są rzeczywiste siły wewnętrzne pojawiające się w tych ścianach w czasie oddziaływania wiatru. W tym celu, aby rozwiązać ten problem i odpowiedzieć na te pytania, na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Budownictwa prowadzimy szereg badań pełnoskalowych budynków. Możecie Państwo zobaczyć model takiego budynku na slajdzie za mną. Przykładamy poziomą siłę, która reprezentuje nam oddziaływanie wiatru i analizujemy przemieszczenia, pęknięcia, deformacje. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii możemy też wyłapać te momenty, w których na początku pojawia nam się zarysowanie, w jakim miejscu, jak ono się rozwija. Dzięki takiemu podejściu możemy budować modele obliczeniowe, możemy rozwijać naszą wiedzę i uczyć się tego języka konstrukcji, jakim właśnie są pęknięcia i ugięcia stropów. Zatem, kiedy wejdziecie Państwo do budynku, warto się przyjrzeć ścianom, sufitowi, może coś pękło i może budynek chce Państwu coś powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.